Hej, witam wszystkich, z tej strony Razem i zapraszam na trzeci odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować tutaj poszukiwania Geppetta na bulwarze Elysium. Bo właśnie skończyliśmy tutaj przy tym Stargazerze. No i teraz wychodzimy sobie właśnie na dalsze miasto. Tam mamy jakiegoś już ciekawego, większego przeciwnika, ale na razie musimy iść tędy. Mamy jedną drogę, także ruszajmy. Tu już widzimy jakichś strzelców. Także można by go było fajnie wziąć, tylko tam widzicie już czeka towarzystwo na niego. To może zróbmy tak, że przyciągniemy go tym sznurkiem marionetki. O, i tu go skończymy, żeby czasem nie dać się zaskoczyć. O, zobaczcie, tu już jest ten. No i dobra, super, udało się bez zaskoczeń. No idziemy dalej. Dobra, tutaj nikogo nie ma, to możemy ruszać. Okej, tu idzie ten z tą wielką szczotą. No i załatwiony, super. A tu mamy spokój, tylko tam patrzcie na górze, ktoś już na nas czeka. Okej, my tak wysoko oczywiście nie dorzucimy sznurkiem marionetki, ale zaraz tutaj mamy i tak drogę do niego, także wejdziemy do niego, zabijemy go i dopiero potem sobie pójdziemy po ten przedmiocik. On nawet nas tutaj, co ciekawe, nie widzi, więc backstabik oczywiście jak najbardziej wskazany. O, tutaj jeszcze patrzcie, wchodzi. O, to zrzućmy go. Mamy przewodnik Venigiego po atrakcjach Kratu, tom 2. Atrakcja miesiąca, Most Alchemików. Most Alchemików jest częścią bulwaru Elysium oraz głównej drogi do krackiego ratusza. Święty Uroboros, znak alchemików, jest umieszczony na konstrukcji tego mostu, aby pokazać, że alchemicy są potężną, uprzywilejowaną klasą, która przeznaczyła na rozwój miasta ogromne kwoty. Dzięki rozwiniętej w Kracie kulturze filantropii można znaleźć tu wiele miejsc z nazwiskami sławnych osób, jak zresztą głosi jego motto, właścicielami miasta są jego obywatele. Najsłynniejszą atrakcją jest ulica Rosy Isabel. Nazwano ją na cześć słynnej mecenackiej sztuki Lady Isabel Monat. Warto pamiętać, że była ona żoną Valentiusa, przywódcy alchemików, bowiem rzuca to nowe światło na kwestię faktycznego przywódca nad Kratem. Unia pomiędzy starymi krackimi rodami a organizacją alchemików została odzwierciedlona w tej symbolicznej formie. Fakt, że święty symbol Uroborosa został umieszczony również na ratuszu, rozwiewa wszelkie złudzenia odnośnie do prawdziwych władców miasta Krat. Ocena 3/5. Dobre miejsce, aby zapoznać się z początkami Kratu, jego końcem i jego esencją. Reporter Medoro. Przewodnik powstał przy wsparciu kompanii Venigiego, może jednak nie odzwierciedlać poglądów spółki. Okej. Także widzimy tutaj wspomnienie o ulicy Rosberry, a także o alchemikach ogólnie. Także już mamy o nich wspomniane, że oni tutaj rządzili w tym Kracie tak naprawdę. No, to na pewno ciekawe informacje. Zobaczcie, mamy tu przedmiot i stąd możemy już zejść, zobaczcie, na dół, co ciekawe. Ale na razie idziemy, myślę, że chyba na razie nie będziemy tu schodzić. Bo tak patrzę, czy tutaj będzie potem przejście, no będzie. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj, bo tutaj jakiś przedmiot. I can sense something strange. Jeepers. Is that a butterfly? I właśnie ja już go Why is załatwiłem. the ergo reacting like that? If you want to check it out, I can take point. I mamy właśnie pierwszy raz ten motyle międzywymiarowy. Od czasu do czasu w zakamarkach Kratu pojawia się motyl międzywymiarowy. Gdy lampa monadów go wykryje, rozświetla się na czerwono, by wskazać jego lokalizację. Gdy bohater zbliży się do ukrytego motyla, ten się ujawni. Po pewnym czasie zniknie, umykając do innego wymiaru. Zabij go, aby zyskać przydatne materiały. No i to jest oczywiście dość istotne, żeby te motyle załatwiać, bo dzięki temu naprawdę dostajemy materiały, które no są potrzebne, prawda, do ulepszenia broni, więc jak najbardziej spoko. Jak widzicie, możemy już tutaj zejść na dół, ale na razie chodźmy jeszcze tędy. Na razie chodźmy tą drogą górą, potem na dół i tak będziemy musieli zejść. A na razie pozwiedzajmy tutaj. Widzicie, mamy tutaj już zejście i mamy tutaj kogoś w oknie. Już go widać, więc podejdźmy. I zobaczmy, ktoż to taki. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was
heartless, just the same. A baby must be with its mother. Please go to Quart City Hall and bring me my baby. No jasne, oczywiście jej pomożemy. Jak tylko znajdziemy, to ją Thank przyprowadzimy. you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. No, patrząc po tym, co się dzieje z miastem, myślę, że może być ciężko, żeby wszyscy byli cali, no ale postaramy się oczywiście ją odnaleźć. A tymczasem mamy tutaj tego wielkiego przeciwnika, którego widzieliśmy już tam z góry. No zajmijmy się nim, zobaczmy jak nam z nim pójdzie. Ma takie dwa wymachy. Okej, ładnie uniknęliśmy. Jeszcze raz mocno atak. Dobra. Okej, może teraz jeszcze raz. Aj, tu nas kurczę trafił lekko. Jeszcze raz. No i wytrącony z równowagi, ogłuszony. No i możemy go tak naprawdę skończyć. Aj, super. I zobaczcie, dostaliśmy głowinę krackiej pałki policyjnej, rękojeść pałki policyjnej. No i możemy sobie teraz zmienić broń, prawda? Możemy sobie dodać nową, możemy nawet sobie dodać dwie, jakbyśmy chcieli, żeby się przełączać pomiędzy różnymi broniami. A tutaj mamy coś takiego. Ładowanie ogniwa pulsu jest lepsze, ładowanie baśni troszkę gorsze, redukcja obrażeń podczas gardy jest lepiej, ale atak fizyczny jest słabszy. Jak to wygląda ta pałka? O, i widzę już jeden problem z tą pałką. Jest to dość mała broń. Jednak średnio z zasięgiem, więc na razie zostawimy sobie tą. Oczywiście czasem pewnie się przerzucimy na coś innego, ale na razie mi pasuje, możemy przy tej zostać. I mamy podarty rysunek. Zobaczmy. Pędzi, zedrzeć skórę, a płynie niebieska krew, 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 śliczny kokoń, niebieski anioł, radosny apetyt, niebieska śmierć to za uczta, śmierć, 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 ja żyję, swędzi. No nie brzmi to za dobrze i to zbyt ciekawie, no ale okej. No na razie, o, piesek. Na razie nie wiemy nawet kto to był. Tu mamy też ciekawych nowych przeciwników, którzy się leciutko blokują. I najlepiej ich walnąć w momencie, kiedy się właśnie nie blokują, oczywiście. Albo wejść na plecy, zrobić backstab'a, też spoko. Okej, tylko widzę, że z tej strony za bardzo innego przejścia nie będziemy mieli. Bo tutaj mamy koło zębate. O, tutaj mamy skrócik nawet do miejsca, którego nas jeszcze nie było. Bo zobaczcie, tutaj przeszliśmy jakby z drugiej strony. Okej, i tu mamy moment, żeby go zaatakować. Znaczy no, on tutaj się stara robić, no jakby atak po parowaniu, ale ma tak naprawdę bardzo dobry jest czas wtedy, żeby go zaatakować jeszcze. Okej, czyli tutaj się możemy cofnąć, bo my byliśmy wtedy tam na górze. Spoko, tutaj mamy pieska, załatwmy go. Super. Tutaj jeszcze jakiś przedmiot. Księżycowy kamień nowy do ulepszeń, na pewno się przyda. Ten przeciwnik tak czeka na nas z tyłu. Pewnie się nas nie spodziewa z tej strony, co? A, to jest pułapka elektryczna. No, nie zauważyłem jej. Oczywiście w te pułapki elektryczne można łatwo załatwiać przeciwników, no tylko że my też oczywiście jako lalka jesteśmy na to dość mocno podatni, więc trzeba uważać. Mamy kolejny przedmiot do ulepszeń, no bardzo dobrze, niech nam dają tego jak najwięcej. O, zobaczcie, to jest kolejna. Także atakujemy to i to zaraz wybuchnie. No i dobra, niech to przestanie się elektryzować, to tam przejdziemy zaraz. No i dobra. Kolejny przedmiot. O, oczywiście z pułapką, bo jakby inaczej. Już chciałem powiedzieć, że o dziwo czysto, ale oczywiście się ktoś tutaj musiał, kurczę, czaić. Jak widzicie, dostajemy dużo tych okruchów gwiazdy. To są te przedmioty, dzięki którym potem możemy przezywać NPC-ów do pomocy w walce z bossami. No, jest to na pewno przydatny przedmiot, bo niektórzy bossowie są naprawdę ciężcy. Tutaj mamy dwa pieski i mamy tą pułapkę, ale ja myślę, że z pułapki nie będę korzystał, tylko po prostu te pieski załatwię. Zanim się zorientują, to będzie chyba
Ło, najlepsza opcja. Ciebie to nie widziałem. Skąd ty się wziąłeś? Dobra, rzucane ogniwo. Mamy jeszcze kolejny okrąg gwiazdy. Spoko, i tak to byśmy zeszli gdzieś stąd. Tu jest jeszcze... O, ty jesteś chyba ciut większym przeciwnikiem, co? Ciebie kojarzę. Ała, ała. Dobra. Ała, dobra, dobra, żeby tutaj tylko nie zginąć teraz. Bo głupie by to było na pewno, zginąć w takim miejscu. Dobra. Dobra, może teraz cię wytrącimy? Jeszcze nie, okej. To teraz wytrącony z równowagi? Oczywiście. Dobra, to go przebijamy. No i super. Bez problemu. Rzucane ogniwo, fragment słabego ergo i jeszcze okrąg gwiazdy. Super. I fragment promienistego ergo. Tym lepiej. Chociaż w sumie, kurczę, na tego przeciwnika mogliśmy na pewno tutaj skorzystać z pułapek, żeby go tutaj troszkę wymanewrować, no ale tym razem tego nie zrobiłem. Ale przeżyliśmy, więc... I To wish zobaczcie, we could tutaj play straszne. together. Like we used to. Okej, tutaj mieliśmy jeszcze jakiś odgłos. Ło, jeszcze jeden piesek. Dobra, zatpiony. A my tu kogoś słyszeliśmy. Tutaj, zobaczcie, mamy przez okno. Who is it? Is that you, Murphy? Oh, I guess not. Sorry, I thought you were my friend, Murphy. Murphy is a super cool police officer. As a puppet, even the petrification disease can't get him. I wish I was like him. You should leave so you don't catch the disease from me. No, zobaczcie, czyli ta osoba nawet nie wie, że tutaj marionetki wszczęły bunt. No i plus tego policjanta już spotkaliśmy i go If załatwiliśmy. only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could play together. Murphy. Dobra, chyba nic więcej się nie dowiemy. Albo może to jeszcze inny policjant. Może tutaj potem wrócimy, zobaczymy. Na razie rozwalmy tutaj. A, jeszcze mnie ta pułapka elektryczna złapała leciutko. No i nie mamy już, zobaczcie, żadnej ampułki leczniczej, ale to nic, to nic, to nic. Myślę, że niedługo jakiś Stargazer będzie po drodze. A tymczasem mamy przedmiot standardowy, przetwornik izolujący związku pracowni. Czyli to jakiś oczywiście przedmiot, chyba tutaj, dokładnie. Zobaczcie, zwiększa nam zdecydowanie redukcję obrażeń na poszczególne rzeczy. Od razu zakładamy, nawet się nie zastanawiamy. Mamy i tak 51% tylko obciążenia. Więc co by nie mówić, bardzo dobrze. A tutaj nawet i tak nie będziemy się wracać, mimo tego, że nie mamy tych ogniw pulsu, dlatego że tutaj zaraz będzie skrócik do tego miejsca. Mianowicie tutaj jak przejdziemy, to tutaj po lewo będzie winda, która nas zaprowadzi prosto na górę. Także nie traćmy czasu, wlećmy, naprawmy windę. No i podnieśmy dźwignię. Jak widzicie, mamy też bardzo dużo tutaj ergo, więc na pewno będziemy mogli sobie na przykład ulepszyć broń jeszcze. Bądź też właśnie dać level upa. Myślę, że zrobimy może i to, i to. Zobaczymy, jak nam pieniądze pozwolą. Tutaj mamy tego handlarza. W sumie możemy wykupić od niego tą broń. Dlaczego by nie? Dlatego, że w sumie za kupno broni, jak wykupimy wszystkie bronie w grze, to też jest za to achievement, więc można to zrobić oczywiście. Prawda, przez to troszeczkę mniej stracimy troszeczkę ergo, ale nie jest źle. Jak ta pałka wygląda? Nawet nie taka zła i ona jest energetyczna, prawda? Atak fizyczny, atak elektrycznością. A to ma tylko zwykły atak, 60 plus 56. A wiecie co, możemy w sumie sobie powalczyć trochę nią, bo wydaje się całkiem fajna, czyli mamy łącznie 116 obrażeń już, a jest jeszcze bez ulepszenia ta broń. Dobra, spróbujemy. Jakie ma specjalne ataki? Tylko jeszcze zobaczmy. Taki zamach. Okej, dobra. Specjalne ataki, to może sobie zobaczymy w trakcie walki. Okej, spoko, no przetestujemy, dlaczego by nie. Wydaje się nawet fajna ta broń, tak mi się wcześniej wydawała taka sobie, ale może nie będzie zła w sumie.
Możemy sobie jak najbardziej z niej skorzystać. I zobaczymy, co z tego będzie. A tymczasem wracamy do hotelu Krat. Kusi mnie, żeby ulepszyć u ciebie postać, więc zróbmy to. Co by tu wziąć? Może zaawansowanie? Dlaczego by nie? Jeden level w zaawansowanie pójdzie i będzie spoczko. No na razie tak rozwijam wszystko porówno, ale myślę, że to jest ok. Mamy jeden tylko ergo. No dobra, to raczej nam na ulepszenie nie starczy, ale zobaczmy, ile potrzebujemy. Ile? 200 ergo, tak, żeby ulepszyć. Starczy nam na 2 ulepszenia. Dobra, to weźmy troszeczkę ergo i ulepszymy trochę naszą broń. Może to wystarczy? Jedno nam daje 300, no to 2 użyjmy. Będzie spoko. Tak, bo mam wrażenie przynajmniej. Okej, raz się udało. I jeszcze raz. No i o to chodzi. Dobra, i teraz będziemy mieli dzięki temu 72 plus 67, czyli 70 plus 30 mamy 139 obrażeń. No i plus jeszcze 7 plus 8, spoko. Myślę, że będzie fajna brońka, możemy ją przetestować. Nie walczyłem nią wcześniej, przy moim pierwszym podejściu, kiedy przeszedłem grę. A wydaje się całkiem fajna w sumie. Ale też przyznam wam szczerze, że jak przechodziłem pierwszy raz tą grę, to też tak się jakoś za bardzo nie skupiałem na tych rodzajach broni. Ani na tym wszystkim. Chciałem tylko po prostu jak najszybciej przejść, żeby zobaczyć, na czym ta gra polega, no i żeby potem wam oczywiście pokazać w formie poradnika, jak ta gra sobie działa. No ja powiem wam, że jest oczywiście świetna, mi się bardzo podoba. Jest też trudna, wymagająca. Dodali te poziomy trudności, co uważam, że nie jest jakimś dobrym kierunkiem, no bo jednak jak zrobili na początku grę z jednym poziomem trudności, tak powinno zostać. No ale jak już tak jest, to trudno, bo i tak przechodzimy na najtrudniejszym. Okej, chłopaki się coś zacięły, co? Chyba na X było powolne. A dobra, nie udało mi się powoli do nich przejść. Wow, ale to fajnie bije ta broń. No powiem wam, jestem zadowolony na razie z obrażeń. I fajne jest to, że od razu im elektryczność, zobaczcie, nachodzi. Nie no, super to działa. Tylko pytanie, to w takim razie ścierniwo elektryczności mi już nie będzie potrzebne przy tej broni. Okej. Tu mamy pułapkę, czyli musi być jakiś przedmiot oczywiście. Narzędzie do awaryjnego naprawy Venigiego, spoko. I tu przechodzimy i co ciekawe wam muszę powiedzieć, że zaraz spotkamy Geppetta. Ale oczywiście to nie będzie takie proste. Jesteśmy na moście alchemików, pochmurny poranek. Purge Puppies, czyli przeklęte marionetki. Dobra. No i zobaczcie, ktoś tutaj, Geppetto ma chyba towarzystwo. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problems? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! No i niestety tutaj musimy z tym człowiekiem zawalczyć. No bo on tutaj nie chciał się w żaden sposób pohamować. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Ała, dobra, trochę mnie walnął. Nie wiem do końca, co ja też zrobiłem. Dobra, ale tego przeciwnika możemy dość łatwo backstabować, chciałem powiedzieć, ale na razie nie do końca mi się to udało. Okej. No dobra, uderz i wejdziemy ci na plecy. No nie do końca. Do tego przeciwnika Back again. najlepiej działają backstaby właśnie, ale na razie tak średniawo mi się udaje go za niego skradać. Dobra, uderzmy go. O, teraz mamy to. Super, idealnie. No i zobaczcie, elektryczność mu siadła. No i znowu wchodzimy na plecy. No i dobra. Aj. Tu mnie akurat trochę ciachnął, ale znowu go backstabujemy. No jeszcze możemy się wyleczyć. Okej.
Dobra. Okej. O, backstabik tym razem nie wsiadł, ale to nic. Are you a dream or a nightmare? Dobra, to troszkę uważajmy. No i mamy go, chciałem powiedzieć, ale się jeszcze broni, co? Dobra, skończmy go. No i jest. The truth. Now I feel bad for my comrade. No i zobaczcie, kto tutaj idzie. Finally, we meet. Son, it's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Okej, dostaliśmy strój myśliwski szalonego osła, maskę szalonego osła, klucz do krackiego ratusza i narzędzie montażu Enigmy. Narzędzie pozwalające zmontować ze sobą i rozmontować głowinę oraz rękojeść, montowanie broni dostępnej w Stargazerach i u Ginny. W starciu z nieludzkim wrogiem zdrowy rozsądek musi trafić na boczny tor. Warsztat drapiciele zajęli się montowaniem najwyróżniejszych głowni i rękojeści, dążą do skontrolowania najprotężniejszego oręża. Dostaliśmy ten klucz. Klucz do krackiego ratusza. Klucz, który miał przy sobie szalony osioł, otwiera przejście na most alchemików po drodze do krackiego ratusza. Szaleniec pragnął, by śmierć jego towarzyszy została okupiona krwią. Gdy nareszcie odnalazł ojca Meredecki, zaryglował za sobą drzwi i zażądał odpowiedzi. No i dobra. No i zobaczcie, znaleźliśmy Geppetta, super. Udało się go odnaleźć. Możemy z nim oczywiście też jeszcze porozmawiać. I want to hear all about your experiences. But now isn't a good time. Use the Stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City. We'll catch up at Hotel Krat when you're... Okej. Czyli no na razie nie pogadamy, musimy iść do hotelu Krat. Znaczy do hotelu Krat. Musimy oczyścić ratusz z marionetek. Ło, ale mi gierkę ścięło. Na chwilę, ale już, już wracamy do normalności. Mamy księżycowy kamień nowiu, czyli znowu moglibyśmy teoretycznie ulepszyć jeszcze raz swoją broń, tą, którą teraz walczymy. I to nie jest głupi pomysł. Myślę, że warto to zrobić. No, zaraz zajmiemy się oczyszczaniem oczywiście krackiego ratusza z marionetek. Ale myślę, że no tutaj, kurczę, zwiększenie obrażeń do tej broni nie jest about głupim that pomysłem. weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Okej, właśnie mamy tą nową rzecz, o której powiedział nam Gemini, czyli zmontowanie broni. Montowanie broni. Broń możesz montować u Ginny, w hotelu lub przy Stargazerach w innych lokalizacjach. Rozmontuj broń na głowninie i rękojeści, a następnie składaj z nich inne kombinacje, lepiej odpowiadające twojemu stylowi walki. Połączenie rękojeści i głowiny decydują o cechach broni. Czyli patrzcie, na przykład mamy tutaj dość miażdżąca szarża albo koncentracja. Patrzcie, na przykład jak rozłożymy sobie to i na przykład dodamy do tego tylko do tego na przykład dodamy inną rękojeść, na przykład tą rękojeść jeśli chodzi o rękojeść szabli marionetek, to patrzcie, zmienią się troszeczkę, bo tutaj generalnie mamy motoryka, technika, zaawansowanie. A jakbyśmy zmienili, to wtedy by nam poszło bardziej w motorykę i technikę. No i bardzo by było dobrze, więc ja bym to chciał zmienić. I zobaczcie, mamy teraz głowinę pałki i rękojeść szabli. Przez to troszeczkę nam się zmienią. Tylko ja chyba tego nie zmontowałem finalnie, co? Chciałbym zrobić to. I teraz na R możemy to zmontować.
Głowina pałki elektrycznej, rękojeść szabli marionetek. Czy chcę to zmontować? Ten przedmiot został już zamontowany w innej broni. No i chcemy, to możemy w każdej chwili oczywiście zmienić sobie. Prawda? Prawda, oczywiście, że tak. Możemy sobie zmontować na różne sposoby. Ja myślę, że to jest fajne, bo ta rękojeść pałki policyjne nie jest za ciekawe, więc tak sobie to zrobimy. Ale teleportujmy się jeszcze do hotelu na chwilkę. No i tak jak mówię, ulepszymy sobie tą broń. Także jesteśmy, no i szybciutko. Tylko poczekajcie, tak z ciekawości, bo czy to ma sens, co ja zrobiłem? Co nam robi Shift F? Dodaje nam to. Okej, AF. To teraz zaczynam się zastanawiać, czy tamta rękojeść jednak nie była lepsza. Poczekajcie. Zmieńmy to jednak na... Jakbyśmy dali na przykład tą rękojeść. Wiecie, możemy się bawić tak naprawdę. Bo mamy ta możliwość, że no naprawdę ta gra pozwala nam na różne modyfikacje. Aha, to nam daje to samo, a na F mamy to. Dobra, to bez sensu. Nie lubię za bardzo tego efektu, wolałbym jakiś silny, fajny atak w tym mieć. To zróbmy tak. I jeśli chodzi o to, to zostawmy może w takim razie, jak to było, głowinę. A, nie zmontowałem. To zostawmy tak, jak było. I tutaj mamy wybierz i zmontuj. Dobra, i jak wygląda ten atak? No, fajna ta szarża, musicie przyznać. Także zostawimy to tak jak jest, tylko jeszcze bym ulepszył tą brońkę. O, inne bronie nam co prawda zniknęły, ale moglibyśmy je zmontować. Zresztą mamy tutaj głowiny, więc głowiny dalej możemy jakby ulepszać. Tylko potem dodać rękojeści. Aha, księżycowy kamień nowy potrzebne są aż 4. A, no to teraz jednak nie ulepszymy. No to sytuacja się rozwiązała. Możemy sobie dać level upa, chyba że ty masz Polendina, jeszcze jakieś kamienie. Nie masz, ale możemy z tą porozmawiać, co ciekawe. O The tropicielach. Stalkers are Krat's vigilantes. There are two groups of them, the Bastards and the Sweepers. The Bastards are an organization of guards for the Alchemists and the Workshop. Motto, honor or nothing. The Sweepers are an organization of guards for the old families of Krat. Motto, we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppets' full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? Dobrze, troszkę się o tropicielach dowiedzieliśmy. Nie za dużo, ale zawsze to jakaś wiedza o tym świecie. Możemy jeszcze awansować oczywiście. Teraz się zastanawiam, w co by to pójść. No, zaawansowanie nam się na razie nie opłaca. Nasza broń się skalowała z czym? Jeszcze zobaczmy. Motoryka, technika, zaawansowanie. No dobra, to opłaca się w zaawansowanie. To weźmy jeszcze jeden levelek w takim razie w zaawansowanie. Skoro mówią, że to się opłaca. Dodajmy do 10, a potem coś wymyślimy dalej. W sumie nie zastanawiałem się bardziej nad tym, bardzo jakoś nad tym buildem, ale zazwyczaj ja w tych grach, które w Soulsach i we wszystkich, które gram, to raczej idę trochę na żywioł. Że zazwyczaj nie patrzę jakoś, jak tutaj jest jakiś najlepszy build, po prostu to, co mi się najlepiej gra, i tak też zazwyczaj to robię i tak też wam polecam, bo tutaj naprawdę jest tak możliwości różnych ciekawych form dobrania broni i tak dalej, ogólnie stylów, że no nie ma co się tak naprawdę ograniczać. Ja sobie tutaj po prostu taki wybrałem i tak mi jest najwygodniej, że to, co mi przyjdzie na myśl, to sobie wymyślamy. Okej, tutaj mamy dużo przeciwników. Można by naskoczyć na tego z góry i go załatwić. Dobra, ładnie. A, ten idzie do tego, ale już... No nie poszło to jakoś czysto. Ale najważniejsze, że zginęli. W ogóle dostaliśmy chyba też od od Geppetto. Tak mi się wydaje, że dostaliśmy dodatkowe ogniwo impulsu. No bo zobaczcie, że mamy teraz 4. To tym lepiej. Wcześniej mi się wydawało, że mieliśmy 3. Spoko.
Dobra, piesek załatwiony. Katalizator baśni kolejny. Okej. Ta ampułka oczyszczenia atrybutów. No na razie ta ampułka nam się nie przyda, ale potem będzie dużo przeciwników, którzy będą właśnie jakieś tam różne efekty na nas narzucać, więc jak najbardziej będzie to potrzebne. No. Dobra, nałączyło mi się z jakiegoś powodu na tą pułapkę. A w sumie mogę ją uruchomić. Aha, no tylko może nie w taki sposób, co? No nie było to za mądre. Kurczę, jeszcze prawie zginąłem. No tak to jest, jak się zaczynam bawić, co? Całkowicie niepotrzebnie, no ale już trudno. Okej, tutaj jeszcze jakiś przedmiot. I tutaj zobaczcie, bardzo ciekawe. Co się tej osobie stało? Jakieś ciekawe skażenie. No ale no na razie zostawiamy to. I mamy tutaj skrócik, co ciekawe, także nawet na taką krótką odległość jakiś skrót nam tutaj się przydał. To ja sobie odpocznę przy tym Stargazerze, bo głupio tutaj straciłem trochę życia, to będzie lepiej jak zrobimy tak. Po prostu tych przeciwników pominiemy. No i co, tutaj tylko z tym jednym będziemy musieli zawalczyć, tak? Okej, no to go backstabujemy. No i po nim. No i dobra, to ruszamy do góry. No okej, mamy drogę w lewo i drogę w prawo. Tam w prawo jeszcze jakiś przeciwnik był. Zaraz go tam podejdziemy. Mamy dziennik kracki, wydanie 1124. Ambicja pana Veniciego, który pragnął stworzyć wesołą policyjną marionetkę, maskotkę dla ratusza, nie ziściły się. Chęć stworzenia przyjaciela obywateli i sprawnego zwalczania przestępców funkcjonariusza miała godną motywację, okazała się jednak przesadna. Przeładowana bateria nowej marionetki policjanta nie wytrzymywała obciążenia, co doprowadziło do szeregu eksplozji, awarii i poważnych uszkodzeń ciała. Rada Miasta zaleciła pozbycie się marionetki, argumentując to faktem, że jej wygląd budzi strach wśród mieszkańców. Pan Venici i podatnicy zaprotestowali, jednak nie wecząc plan radnych. Marionetka wciąż czeka porzucona na tyłach ratuszu, aż tocząca się sprawa sądowa dobiegnie końca. Co ciekawe, marionetka ta spełnia część swoich funkcji maskotki, nawet gdy pozostaje bez opieki. Upodobały ją sobie zwłaszcza dzieci, na których zabawy najwyraźniej reaguje i odpowiada. Sprowadziło to niestety napływ dzieci nędzarzy do ratusza, które stały się wielkim utrapieniem dla gości. Rada Miasta rozważa obecnie pokazywanie marionetki jedynie w wyznaczonym czasie, aby ograniczyć liczbę takich wizyt. No i to jest chyba nawiązanie do naszego kolejnego bossa, z którym będziemy walczyć, bo rzeczywiście tutaj będzie taka marionetka policyjna i chyba rzeczywiście ten NPC, o którym wtedy w ognie gadał, to chyba rzeczywiście była ona, nie ten policjant. No także mamy już troszkę, wiemy co to będzie, a tutaj co mamy? Będziesz moim przyjacielem, wszyscy odeszli i zostałem sam. No, smutne niestety. Okej, a tam mamy jakiegoś przeciwnika. Troszkę większego. Możemy go zaatakować od razu tym naszym fajnym atakiem. No, mocne to było. Dobra, i możemy cię już wytrącić z równowagi. No, tylko trzeba cię jeszcze trafić, co? Oj, dobra, pięknie. No, powiem wam, że nawet silna ta broń. Jednak się wydaje. I mamy zbiornik Legionu, fragment swojego erga, okruchy gwiazdy. Spoko. Oh no. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? I zobaczcie, nikt nie przeżył, niestety. I zdobyliśmy tą marionetkę dziecka. Pokryta ranami zepsuta marionetka została porzucona w ogrodzie ratusza. Luksusowy produkt, którym bawiło się kiedyś dziecko z bogatej rodziny. Nie wiadomo, gdzie znajduje się właściciel tej marionetki. No nie ma niestety... Nie jest niestety dobrze w tym świecie. Nie udało nam się nikogo tutaj uratować. Dobra, czy my możemy ruszać w takim razie przed siebie, bo tutaj może zaraz będzie Stargazer jakiś. Na razie jest skrzynka, Stargazera nie widać, a zaraz będzie wyjście na bossa. Amulet niszczyciela marionetek. Ok, czyli mamy jeszcze jedno wzmocnienie, że będziemy zadawać większe obrażenia marionetkom. No to się na pewno przyda na tego bossa. Tylko pytanie, czy idziemy już na niego, czy idziemy wpierw oddać... no wiecie, oddać tą lalkę. Chodźmy może oddać tą lalkę w takim wypadku.
Użyjemy sobie tego zegarka Faz Księżyca i przenieśmy się, no myślę, do ostatniego Stargazera, będzie najbliżej. Dlaczego by nie? No i dobra, i przenieśmy się do tamtego miejsca, gdzie była ta kobieta i właśnie oddajmy jej właściwie tą lalkę, nawet mamy pokazane, gdzie to jest, także przenośmy się. No i dobra, jesteśmy, także lećmy do tej kobiety, oddajmy jej tę lalkę. No, daleko na szczęście nie mamy, tutaj też dużo przeciwników nie będzie. Możemy wykorzystać tą naszą przyciągnięcie, żeby załatwić tego. Tego też załatwmy, zawsze to troszkę erga. Tak się jeszcze zastanawiam, czy może by level upa w sumie sobie nie dać jeszcze przed walką, no bo nam starczy. I zaawansowanie wtedy mieć na 10, zawsze to troszkę obrażeń od elektryczności. Chyba tak też zrobimy. A tutaj w ogóle, zobaczcie, coś pominąłem. Tutaj był jakiś napis. Uwaga, strefa kwarantanny, zespół pertyfikacji, nie wchodzić z tym znakiem... O, dobra, jeszcze raz. Za tym znakiem są tylko pacjenci i szaleńcy, nie rozmawiać. Okej. Ale mamy tą kobietę, więc możemy z nią właśnie porozmawiać, mimo że nam zakazują. You found her, kind one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Tutaj możemy zobaczyć, skłamać albo powiedzieć prawdę, że to jest marionetka. Oczywiście skłamiemy, żeby jej nie robić tutaj przykrości. That's right, kind one. You've granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Okej, zobaczcie, dostaliśmy płytę i nasze sprężyny reagują. Właśnie mam otwórz nagranie. Nagranie, które zdobywasz podczas rozgrywki, można otworzyć używając chwytowego gramofonu. Możesz słuchać muzyki na nagraniach, aby zdobywać człowieczeństwo. Jak przesłuchamy sobie całe wszystkie utwory, to tym bardziej będziemy człowiekiem. I na pewno warto to też zrobić, nawet sobie zostawić grę i sobie przesłuchać, niech sobie to leci. Zamknij oczy, przetańcz ze mną całą noc, a wszystko wyda się lepsze. Piosenka niosąca ciche ukojenie wśród mroku. Phil, głos, który będzie z tobą pośród smutku nocy. No i dobrze, także dostaliśmy tą płytę, także możemy wrócić nawet sobie w sumie do hotelowego Stargazera. W tym momencie, czyli do hotelu Krat, damy sobie level upa, no i otworzymy sobie tą płytę, żeby właśnie już ją tutaj mieć. Pokażę wam przy okazji, gdzie to jest. Chyba pokazywałem, ale wtedy żadnych płyn nie mieliśmy, także wygląda to tak, że tutaj po lewo jest taki gramofon. No i tutaj właśnie trzeba będzie to zostawić. O, nagranie, które zdobywasz podczas rozgrywki, można otworzyć w hotelowym gramofonie. No i mamy, zobaczcie to nagranie, możemy go odtworzyć. No i będzie sobie lecieć. No ja oczywiście teraz to zatrzymam, ale możemy oczywiście to sobie wszystkiego słuchać. I wtedy też zdobywamy właśnie to człowieczeństwo. A my dajmy jeszcze sobie level upa. Zaawansowanie. I jest ok. Dobra, to lećmy w takim razie na walkę z bossem. Jeszcze tutaj tych paru przeciwników przed walką zabijemy. Tam chyba 3 ich będzie, to akurat sobie troszeczkę naładujemy jeszcze baśniowego kunsztu na tego bossa. I będzie, myślę, całkiem sympatycznie. Także jesteśmy. No i tutaj od razu w lewo. No i zaraz będziemy mieli tak naprawdę tego
przeciwnika, tego policjanta, tak? Z tego co mówili. Z tego co mówiła ta jedna notka. Tutaj przejdziemy tak, żeby ten nas nie zauważył. Zawalczymy tylko z tym. No i dobra, mamy go. No jeszcze ampułka odporności na atrybuty, też się przyda. No i tutaj mamy... A, tamten się odradza. To ciekawe, myślałem, że to jest ten jeden z tych nieodradzalnych. Ten załatwiony. No i został jeszcze jeden. O, do tego też akurat się udało ładnie zbackstabować. Spoko. To co? To lecimy. I tutaj zobaczcie, mamy właśnie zjawę. Użyj okruchu gwiazdy przy drzewie szczeliny obok obszaru bossa, aby przyzwać zjawę. Pomoże ona twojemu bohaterowi w walce z tym potężnym przeciwnikiem. No i właśnie tutaj możemy użyć tego okruchu gwiazdy, żeby przyzwać sobie kogoś do pomocy. Ja myślę, że w sumie możemy kogoś przyzwać, ten boss nie jest jakoś specjalnie trudny. A przy okazji pokażę wam, jak to działa. No zobaczcie, mamy aż 12 możliwości przyzwania. Także użyjmy tego. Po prostu, żeby kogoś tutaj wezwać do pomocy. I teraz jak wejdziemy na arenę walki z bossem, to właśnie będzie taki dodatkowy NPC, który nam pomoże. A tymczasem wchodzimy. Sympatyczny, co? Policjant. Porzucony stróż i patrzcie, mamy zjawę do pomocy. No i to jest bardzo fajnie, bo ona będzie triggerować jego ataki. Także myślę, że spoko. No i też coś tam nawet mu bije. Ła, nawet mnie tutaj trafił mocniej. No dobra, może nie. Może trzeba będzie też troszkę uników porobić. Jak widzicie sobie, ten nasz kolega, który nam pomaga, no sobie dobrze radzi, no. O, zobaczcie, teraz w ogóle atakuje tylko jego. Więc my możemy... O, tutaj troszkę go pobić. Ała, dobra, elektryczność, to usłońmy się. I możemy nawet użyć tego naszego specjalnego ataku, chciałem powiedzieć, ale chyba go nie trafiłem, więc... Dobra, możemy go wytrącić z równowagi. I on pada, no i teraz go bijemy. A widzicie, jak tutaj mamy do pomocy kogoś, naprawdę łatwiej jest zdecydowanie. Wręcz bym powiedział, że trudno przegrać. No ale jest taka opcja, także jak mamy programy z jakimś bossem, to możemy to wykorzystać. No i dzięki temu łatwo bossa można pokonać. Zostaliśmy przeładowany akumulator Elga złamanego bohatera, rdzeń, kwarc. No i przeładowany akumulator, napęd i rdzeń. To może zacznijmy od tego. Część rdzenia napędu Pi. Kluczowa część, której można aktywować napęd Pi. Aktywowanie napędu Pi pozwala wyposażyć kwarc. Napęd Pi to kwintesencja rzemieślniczego geniuszu Geppetta. Skonstruowanie takiego urządzenia wymaga naprawdę rzadkich komponentów. Spoko, tu mamy kwarc i mamy materiały wymienne, przeładowany akumulator, część rdzenia ręki Legionu, centralny rdzeń porzuconego stróża u Egini lub z pomocą maszyny rzemieślniczej w Eginiego można stworzyć rękę Legionu o potężnej mocy. Plan stróża krackiego ratusza ostatecznie się nie powiódł, stróż, którego akumulator się wybrzuszył i potwornie wygiął mu plecy, stał się rozjuszonym sędzią przeczesującym bulwar Elysium. I mamy jeszcze małą marionetkę drewnianego oficera. Niekształtna zabawka wykonana z ociosanego i pomalowanego kawałkami drewna. Ma formę dziwacznego garbusa, ale została wykonana bardzo starannie. Zimą porzuconą przez dorosłych dzieci wyrzekły się swego dzieciństwa, by tylko przetrwać. Wiosną uszkodzona policyjna marionetka towarzyszyła pogwizdywaniom dzieci i przypominała im o śmiechu. Latem dzieci wystrugały z drewna i pomalowały skradzioną farbę Marfiego. Jesienią Marfi otrzymał Marfiego w prezencie i nigdy się z nim nie rozstawał. Także widzicie, mamy pokonanego. Mamy też tutaj Stargazer.
Tam coś jeszcze w ogóle jest, coś się świeci, to może zobaczmy to wpierw, żeby potem tego nie pominąć. A, mamy napis przyjaciel. I wyrobiony gwizdek. Wyrobiony gwizdek, często używany, doprowadziło do wyrobienia jego elementów. Chłopiec gwizdał dla swoich znajomych, został uznany za porażkę i odtrącony, ale w tych chwilach stawał się dla dzieci policjantem. Wspomnienia. Okej, mamy nawet napis przyjaciel. No, czyli dzieci lubiły tego policjanta, no ale widzimy, że ten bunt marionetek go nie ominął. No i dobra, dostaliśmy też bardzo dużo ergo, więc myślę, że to trzeba będzie wykorzystać, ale w tym momencie wróćmy się do tej osoby, która nam mówiła właśnie o tym Murphym. I właśnie to jest wnętrze domu na bulwarze Elysium. Właśnie nie wiem, czy tutaj ten gwizdek się bardziej przyda, czy bardziej ta lalka. Zaraz zobaczymy. No, wydaje mi się, że to musimy wrócić do tego po prostu drugiego okna. Czyli musimy znowu iść tędy. Tym razem sobie przejdziemy w drugą stronę. Tego sobie oczywiście, oj, trochę za daleko przyciągniemy. No i pad, jeszcze tego załatwmy. Dobra, ładnie, jeszcze coś wyrzucił. Okrąg gwiazdy, czyli widzicie, no tych okruchów gwiazdy też leci naprawdę dużo. Ale ja ich myślę więcej nie będę używał. O, kolejny. Znaczy, no będzie taki jeden boss, przy którym może się zdecyduje, bo on jest naprawdę dość trudny, ale resztę postaramy się pokonać samemu. No, na tego bossa się zdecydowałem, dlatego że ten boss nie jest jakiś specjalnie wymagający i tak czy siak, także myślę, że spoko. No i dobra, zobaczmy, gdzie tutaj było. Tu jest chyba to okno, także porozmawiajmy. Only we could play together like we used to. Murphy, I miss you. If only we could play. Okej, nie mogę mu tutaj nic dać. Dobra, to ciekawe, bo tutaj było pokazane, że ten gwizdek się do czegoś może przydać. Myślałem, że tutaj może do tego. If only we could play together, Murphy. Dobra, dajcie mi sekundkę, ja w takim razie to ogarnę, bo nie pamiętam do czego to było, zaraz to znajdę i się widzimy z powrotem. Dobra, jesteśmy już z powrotem i już sobie przypomniałem, o co tutaj chodzi. Oczywiście dostaliśmy ten gwizdek, który tam znaleźliśmy przy ławce i trzeba tutaj w tym miejscu zagwizdać. I wtedy tutaj coś się stanie, także używamy tego gwizdka, klikamy użyj. Hey, that sound. Is that you, Murphy? No i teraz możemy z nim I know porozmawiać. that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I don't think I can. I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Dostaliśmy, zobaczcie, fragment promienistego ergo. I tutaj już pogadać nie możemy. No i dobrze, i to tak naprawdę było to, co chciałem zrobić. I myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, dlatego że pokonaliśmy tutaj drugiego bossa. A także oddaliśmy Geppetto, także no jest pozytywnie, zaraz się może dowiemy czegoś więcej. No oczywiście trzeba będzie jeszcze z Geppetto pogadać. No ale w tym momencie myślę, że zakończymy sobie ten odcinek, także dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!